Nie neguję tej chemii i branży farmaceutycznej. To jest trochę bardziej dziwne. Ty idziesz wewnętrznie z przekonaniem, żeby cię wyleczył. Kartę perforowaną do starej maszyny liczącej. Czego brakuje w tej nauce? Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Szamańskie Rozmowy. Ja jestem Zabrydna Klaudia, a ze mną w studio... Jacek Miklasiewicz. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jacku, jest taki dział biologii, który się nazywa epigenetyka. Nie wiem, czy słyszałeś. Już się śmieję, bo no proszę. Nie, już, ja zaraz wiem, co się wydarzy. Proszę bardzo. Epigenetyka bada różne dziedziny, między innymi to, że traumy mogą być dziedziczone genetycznie, przechodzić z pokolenia na pokolenie. Okay. Czyli na przykład, że różne problemy, lęki, traumy, które mają ludzie, niekoniecznie i nie zawsze pochodzą od nich samych. To brzmi trochę kontrowersyjnie, ale robiono dużo badań na ten temat. Ja może przytoczę takie najbardziej proste, podstawowe badanie na myszach. Przepraszam, że się wtrącę, ale wiesz, że w części środowiska też psychologów jakby te teorie epigenetyczne nie są uznawane, więc pewnie dostaje nam się kamieniami, ale dobrze, bardzo Nie wiem, bo nie jestem psychologiem. Okej, czyli mi się dostanie. W porządku. No to co z tymi myszami, powiedz? W tym badaniu myszom płci męskiej powodowano traumę kojarzoną z zapachem. A mianowicie za każdym razem, kiedy myszy czuły określony zapach, rażono je prądem. I po krótkim czasie, jak nie trudno się domyślić, te zwierzęta bały się już samego zapachu, który naturalnie jest dla nich zupełnie neutralny. Zmiany zaszły w plemnikach między innymi tych mysich samców. Okay. No i co z tego wyszło? Wyszło to, że potomstwo tych myszy, a potem jeszcze potomstwo potomstwa, czyli 2 pokolenia później, myszy nadal bały się zapachu, unikały go za wszelką cenę, mimo że osobiście nie doświadczyły niczego złego w związku z nim. Czyli jakby się przeniosło. Wcześniej naukowcy uważali, że efekty stresu są usuwane zarówno z plemnika, jak i z komórki jajowej i dzieje się to krótko po zapłodnieniu. Jest to tak zwane czyszczenie dysku. No ale teraz w świetle tych nowych badań się okazuje, że no nie wszystko zostaje usunięte. I chciałam zapytać ciebie jako psychologa, czy jest to dla ciebie możliwe i czy spotykasz się z takimi rzeczami może w pracy z ludźmi? No, czekaj, spróbuję się odnieść do tych myszy twoich, bo powiedziałeś, że poprzez plemniki to by insynuowało możliwość transferu genetycznego. Tak? A tutaj, jeśli chodzi o to, ja w ogóle chciałem przeprosić wszystkich biologów, neurobiologów, tak? Jeśli chodzi o moją wiedzę, wiesz, w komórce, no wiadomo, na studiach uczysz się o tym. Jak nie używa się tego codziennie, potrafisz pomylić enzymy, jakąś cytozynę, cukry i tak dalej. Ale no ja biologiem też nie jestem. Generalnie odpowiadając na twoje pytanie, to 3 razy tak. Po pierwsze genetycznie, bo to jest oczywiste, że możemy dziedziczyć. Drugie tak, jest takie delikatne, żebym nie oberwał kamieniem w tym programie, ale to jest związane właśnie z tak zwaną metylacją DNA. Postaram się w jakiś prosty sposób wyjaśnić i mam nadzieję, że będzie w miarę okej. A trzecie tak, to jest w ogóle nie genetyczne, nie epigenetyczne, tylko systemowe. I pewnie o systemowym przekazie będziemy mówić też w jakichś odcinkach. Też będzie bardzo kontrowersyjne, bo psychologia tego w ogóle nie uznaje jako możliwość. W sensie nie mówimy o psychologii systemowej, tylko mówimy o systemach, nazwijmy to filozoficznych, tak, jakichś duchowych i tak dalej. No ale wracając do tej epigenetyki. Ja to obrazowo widzę w ten sposób, że mamy te łańcuchy DNA, które są bardzo mocno upakowane w tych komórkach. Tam są biliony informacji zakodowane, nie pamiętam, chyba w 4 różnych substancjach. Cukrach, enzymach, jakiś tam. I naukowcy jakiś czas temu odkryli, że do tego, to chyba cytozyny,
Tak mi się wydaje, że to jest zasadowa część tego pakietu informacyjnego. Wiesz, ja DNA widzę jako kartę perforowaną do maszyny, starej maszyny liczącej. Nie wiem, czy widziałaś taką kartę, pewnie nie, bo urodziłaś się znacznie później po tym, jak te maszyny zniknęły z Ziemi. W każdym razie były to takie karty perforowane, dziurkowane i na tej dziurkowanej linii była zakodowana informacja, jak ta maszyna, która będzie odczytywać tą kartę, ma funkcjonować. I w zasadzie można powiedzieć, że no DNA jest taką sekwencją kilku łańcuchów, gdzie są zapakowane takie paczki informacji, gdzie na przykład jest zdeterminowany kolor twoich oczu. Jakby tam są też informacje, jak białka produkować, jak się komórka ma zachowywać i tak dalej. No i jakby kwestia odkrycia genów, no to był taki przełom dla biologii, że my dziedziczymy pewne rzeczy właśnie tamtędy, że w tej każdej komórce, zresztą chyba poza jądrem komórkowym też jakieś takie są elementy, gdzie te łańcuchy również się znajdują, ale generalnie to jest informacja. Informacja. I w tych właśnie epigenetycznych badaniach, co no, mnie czasami dziwi, że jest jakaś taka niechęć części środowiska naukowego do tego. Ta metylacja, według mojej wiedzy, nie sprawdziłem tego osobiście, ale taką wiedzę mam, polega. Chodzi o to, że grupa metylowa, czyli węgiel ma 4 łapki. Chwyta się 4 łapkami, na 3 łapkach są wodory, a trzecia chwyta się do tej części zasadowej tego łańcucha w jakimś miejscu. I ta odpowiedź genu w tym zakresie tej zakodowanej informacji, ona jest zmieniona przez to, że tam się przyczepiła ta grupa metylowa. Stąd się wzięła pewnie nazwa metylacja DNA. Po prostu wyobraź sobie łańcuch, gdzie do tego łańcucha przyczepiają się te grupy metylowe i gen nie odpowiada tą paczką informacji, że te oczy na przykład mają być brązowe. Znaczy, to oczywiście obrazowo to w jakiś sposób nie odpowiada. Nie reaguje na stres, nie reaguje na to, tylko ma tą informację inną. Niby ten gen nie jest zmieniony, nie mamy tutaj takiej modyfikacji genu, ale on nie odpowiada tak, jak powinien. Albo powinien. No i teraz ja jeszcze pamiętam, że były 2 warianty rozpatrywane. Zbyt duża metylacja i za mała. Czyli geny mogą odpowiadać intensywniej lub mniej intensywnie. No i wtedy na przykład, nie wiem, organizm nie broni się przed danym zagrożeniem, przed jakąś tam formą na przykład raka, bo te łańcuchy są zapakowane nie tak, jak powinny. Jakby prawdopodobnie, tak myślę, że metylacja jest normalnym procesem biologicznym, ale w niektórych przypadkach jest zbyt częsta, w niektórych zbyt rzadka i wtedy pojawia się defekt. Okay? No i kontynuując jakby to, o czym ty powiedziałaś. W pewnym środowisku żyjąc, na przykład pod naciskiem dużego stresu, zgodzisz się ze mną, że biochemia organizmu się zmienia. Tak? Ciągle jesteś, w związku z tym zestresowana jesteś ciągle, biochemia organizmu się zmienia, w związku z tym procesy biologiczne w komórce, one następują inaczej niż bez tego czynnika stresowego. Nie? No i zobacz, to nawet nie jest kwestia dziedziczenia. Zobacz, znajdujesz się w rodzinie, która nie jest spokrewniona genetycznie, czyli jest przybrana córka, na przykład jesteś przybraną córką. Jest tam charakterystyczny czynnik stresowy. Nie wiem, zróbmy niestety z ojca alkoholika, tak, albo matka alkoholiczka. Mamy regularne kłótnie powodujące pewien rodzaj stresu u rodziców, przybranych rodziców, ale to też rzutuje na ciebie. Tak? Załóżmy, że sekwencja tych trudności jest taka, że i w ich organizmie, i w twoim organizmie zaburzony zostaje proces właśnie tej metylacji. Dodatkowo jecie to samo na przykład, tak? Co też wspiera pewien rodzaj reakcji biochemicznej i czy ty to odziedziczyłaś po nich genetycznie? No nie. Natomiast procesy są podobne. No tak. No w twoim przypadku myszy faktycznie mogły mieć niezmienionych genów, lecz przekazana została dodatkowa informacja, że ta grupa metylowa może się tutaj podłączyć. Na przykład, tak? Ja nie mówię, że to jest bardzo precyzyjne, bo pewnie neurobiolog tutaj zaraz mnie powiesiłby studiom i na pewno mają ludzie o większej wiedzy znacznie więcej do powiedzenia w tym zakresie, ale
No to jest mechanizm biochemiczny. Na tyle, ile wiemy. I jeszcze jest bardzo ciekawa rzecz, bo kiedyś, pamiętam, widziałem coś takiego, że poprzez badanie właśnie tych łańcuchów, które no już jest teraz coraz bardziej zaawansowane, chociaż pewnie pełnej mapy genów jeszcze nie mamy, można określić, do których genów ta grupa metylowa się przyczepiła. I w zależności od tego, na co jesteś chora, jaki typ raka na przykład masz, albo coś tam ci dolega, no to ponoć są wzorce, gdzie widać, że do tego genu się przyczepiła, a do tego nie. Ale to jest taka wiedza, wiesz, ogólna, powiedziałbym studencka. No, w każdym razie można powiedzieć tak, że no, epigenetyka jest nauką, dziedziną biologii. To nie jest jakaś teoria, która z kapelusza wyskoczyła Dokładnie. i no ja to tak postrzegam, ale zdaję sobie sprawę, że niektórzy nie dopuszczają takiej możliwości transferu informacji poza łańcuchem DNA, no ale dla mnie ten łańcuch nie jest odseparowany, wiesz. W komórce dzieją się takie procesy, że no oczywiście to jest cud, że w ogóle powstał taki sposób kodowania informacji na etapie komórkowym, ale to jest bardzo mała część komórki. Wokół tego jądra dzieją się różne rzeczy i to nie jest, to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż DNA. Więc jakby dlaczego niby informacja musiałaby być wyłącznie transferowana łańcuchem DNA, a nie mogłaby być jakimiś innymi drogami? No, na moją logikę jest to spójne. No w każdym razie ponoć mechanizm tak działa. Ja zaznaczam, w tym zakresie badań nie prowadzę, tylko czasami coś tam przeczytałem sobie i zastanawiam się, czy to ma sens. Według mnie ma, ale jak to wygląda w rzeczywistości? Pewnie jest to bardziej skomplikowany proces znacznie. Z pewnością tak. Powiedziałeś o przykładzie rodziny przybranej, gdzie dziecko przejmuje pewne rzeczy od tej przybranej rodziny. I to jest w miarę takie zrozumiałe. Natomiast są takie przypadki, że dziecko, nie znając w ogóle swojej rodziny biologicznej, ma pewne naleciałości od niej mimo wszystko. To jest trochę bardziej dziwne. Oj, na pewno genetycznie transferujemy bardzo dużo. Bardzo dużo. To jest, wiesz, kiedy widzisz syna, ojca, którzy się nie widzieli, ale są podobni, no to wiesz, że ten kod genetyczny, on przeniósł taką dużą ilość informacji. Tylko widzisz, tu jest taka kwestia jeszcze jedna, może trochę filozoficzna. Wszystkie te badania, które są robione, dotyczą DNA, czy też metylacji DNA, to są badania, gdzie my oglądamy świat bardzo szczątkowo. Dla potrzeb nauki odseparowujemy to jedno zagadnienie, ono jest analizowane, no i ktoś dochodzi do wniosku, że ten łańcuch DNA, czy tamta spirala, to tam wszystko to jest i tak dalej. I to jest pewnie okej. Tylko że rzeczywistość wygląda trochę inaczej. To jest system olbrzymich naczyń połączonych tak bardzo i w takim stopniu, że my sobie z tego nie zdajemy w ogóle sprawy. Żyjemy w tej rzeczywistości. Żeby ją zrozumieć, to my musimy odseparować kawałek tej rzeczywistości i ją analizować. Ale z punktu widzenia życia, świata i egzystencji i kosmosu, nie wiem jak to jeszcze bardziej obrazowo powiedzieć, to dwie osoby spokrewnione systemowo żyją w tej samej, nazwijmy to, nie wiem, wannie, kuwecie, nieładnie to zabrzmiało, która nazywa się światem. Rozumiesz? Po prostu jakbyśmy zobaczyli z tych stron filozoficznych bardziej, czy też powiedzmy indyjskich, to wszystko jest ze sobą połączone. Czy my tego chcemy, czy nie. Nauka nasza pozwala na analizę pewnych rzeczy, które są rozłączone, ale całości już nie ogarniemy. Więc transfer, moim zdaniem, może, tak jak powiedziałaś, od strony epigenetyki, genetyki, no i rzeczywistości. Nie wiem, nie potrafię użyć innego słowa, ale nie wiem, czy mnie dobrze rozumiesz. Po prostu jesteśmy w systemie. Dobrze, a jak rozumiesz system? Och, to teraz regularnie w każdym odcinku pytasz mnie o coś, gdzie
znowu mi się w komentarzach oberwie. No ale dobrze, jeżeli już tak mówimy, to system jak można rozumieć? Można rozumieć w kontekście przekazu chińskiego, można rozumieć jak na przykład w ustawieniach systemowych, że są niezwykle kontrowersyjną metodą. Można rozumieć w filozoficznym podejściu. Nie wiem, pewnie nie powiedziałem nic, co jest konkretne. Kiedy jesteś w systemie, czy to jest system twojej firmy, system rodziny, system religii, jakikolwiek system, i jesteś zobligowana do realizacji zadań, do których ten system został stworzony lub w którym się pojawiłaś. Mhm. Okay? Jeżeli jesteś w rodzinie, to ta rodzina będzie z definicji, czy ten system będzie od ciebie wymagać pewnych zachowań. Tak? Tak. Jeżeli jesteś we firmie, to pewnych zachowań. Mhm. Tak. I niektóre te rzeczy są odgórne, niedopowiedziane, naturalne. Więc będziesz robiła te czynności, można powiedzieć, z miłości do systemu. Będziesz żyła gdzieś oddzielona od tej części swojej rodziny, ale pewne rzeczy na nieznanym nam obecnie poziomie, nieznanym nam, naszym kulturom industrialnym, intelektualnym, będziesz realizowała po to, żeby ten system się utrzymał. Nawet jak nie będziesz znała tych drugich ludzi, którzy są częścią tego systemu, to paradoksalnie doświadczenie pokazuje, że realizujemy rzeczy z, w cudzysłowie, miłości do systemu. Czasami jest to dramat, co my robimy, ale jakby tu jest jakiś schemat, który nam narzuca działanie. I te kontrowersyjne te kontrowersyjne systemy wierzeń, nie wiem nawet jak to nazwać, ale w przypadku chińskim, w przekazie chińskim jest faktycznie tak, że ludzie, którzy zajmują się analizą czy pomocą właśnie, biorą pod uwagę całość. Takie bardzo jest holistyczne podejście u tych Hsien, czyli takich, można powiedzieć, trochę medyków chińskich, czy też ich świętych, jakkolwiek je nazwać, że patrzą na człowieka jako na całość. Ja wiem, że to wszystko zabrzmiało bardzo dziwnie, ale jako ludzie często mamy też doświadczenie takie, że no widzimy, że coś robimy, a do końca nie wiadomo dlaczego, ale mamy wewnętrzne przeczucie, że tak musi być zrobione, że to jest prawdziwe, prawidłowe. No i tak widzę właśnie system. Czyli to jest powielanie pewnego schematu systemu. No i teraz zapytasz, dlaczego? Dlaczego? No nie wiem, po prostu. Bo tak natura po prostu wymyśliła sobie, ale nie na warstwie stricte mechanicznej, tak? Bo tutaj mamy to DNA. Tak? Na warstwie kulturowej to powiedzmy sobie, dobra, no to jest ta metylacja epigenetyczna, tak? Że przekazujemy coś drugiego. Ale ogólnie rzecz biorąc, dlatego tak się dzieje, to nie mamy żadnego pojęcia. Zresztą to już jest bardziej kwestia egzystencjalna. Dlaczego te systemy są ze sobą połączone? Nie? I one są bardzo mocno połączone, bo wiesz, taki przykład zupełnie jakaś rodzina, odpukać, ktoś umiera. Znaczy umiera się w ciszy. Nie dzwonisz do rodziny, już przepraszam, ale teraz chwilowo umieram na przykład. No i w tym samym momencie bardzo dużo będzie takich ludzi i wierzę, że nasi słuchacze czy oglądający mają takie przeżycia, że dostają informację, taki wgląd, coś się wydarzyło, albo to już. No i to jest tylko systemowe. No, nikt nie zadzwonił, nie powiedział, a jednak wydarzyło się. Tak jesteśmy połączeni w jakiś dziwny sposób naturą. No właśnie, połączenie z naturą. Mówiliśmy sobie o wrażliwości, właśnie o połączeniu z naturą. Czym jest to połączenie z naturą albo ze światem, jeśli wolisz? Jak byś to opisał? Wiesz, wydaje mi się, że właściwie to ja opisałem to właśnie przed chwilą. Mam bardziej na myśli takie właśnie praktyki szamańskie, bo wiemy, że szamani bardzo wielu kultur na całym globie tak naprawdę rozmawiali na przykład z roślinami, rozmawiali ze zwierzętami, z jakimiś górami, dostawali znaki od ducha.
I te rzeczy czy odpowiedzi, które dostawali w ten sposób, były zawsze bardzo precyzyjne. No, ale wiesz, okej, dobra, zakładając, że ja nawet wiem, ale nie powiem, jak to było w jednym filmie, dlatego że spróbuj wytłumaczyć coś takiego. Wyobraź sobie szamana, który idzie do lasu i widzi roślinę. I widzi, że ta roślina się do niego uśmiecha. To już jest poza naszym intelektualnym przekazem. On ma po prostu intuicyjne połączenie z tą rośliną i wie, że ją musi zabrać z tego lasu. No i ją hoduje. Ta roślina potem rośnie, przestaje się do niego uśmiechać, wypuszcza jakieś kwiatki. No i ten człowiek wie, że musi te kwiatki zebrać. Zbiera te kwiaty, suszy, ty jesteś fitoterapeutą, wiesz, coś tam robi z tymi kwiatkami, prawda? Co można zrobić z kwiatkami, żeby... Oj, wiele rzeczy. No to on właśnie wie, te wiele rzeczy robi z tymi kwiatkami, robi z tego jakąś maść i odkłada sobie ją na półkę. No i przychodzi do niego w następnym tygodniu pacjent i mówi, to teraz potrzebuję pomocy, bo mi się coś zrobiło tutaj. No on bierze tą maść, smaruje tego człowieka i no i okej, no i uzdrowiony. Nawet ty powiedziałeś chyba, że chiński zielarz nigdy nie przepisuje tych samych tak. ziół, nawet jeśli objawy są identyczne. Tak, bo on rozmawia z roślinami, czasem rozmawia z chorobą, co jest dla mnie w ogóle jakieś abstrakcyjne, ale decyzyjność o czynnościach jakby przychodzi z góry. Rozumiesz, to nie jest sposób myślenia, którego my doświadczamy, bo jak roślina się może do nas śmiać, jak ona może wcześniej pokazać, że będzie potrzebna w takiej formie dla osoby, która jeszcze nie przyszła. To nie jest nasz sposób myślenia przyczynowo-skutkowy, tylko pełen egzystencjalny. I ludzie myślą, że jeżeli szaman rozmawiał na przykład z ptakami, na pewno w kulturach indyjskich masz takie rzeczy. Oczywiście. Tak? No to powiedz mi, jak to wygląda w kulturach indyjskich? Tak? Już zrobiłaś wielkie oczy, teraz będziesz musiała powiedzieć, że oni faktycznie mówili albo ptaki mówiły do Tak, nich. były takie przypadki, że Castaneda był proszony przez swoich nauczycieli, żeby gadać do rośliny po prostu. Widzisz? Niezależnie od tego, czy ktoś patrzy. Chociaż w tym przypadku to było chyba właśnie, to była praca nad poczuciem własnej ważności. Okej, to zupełnie inna To jest sprawa. trochę inny Tak? aspekt, aczkolwiek faktycznie wyciągali z tych roślin jakieś tam informacje. No widzisz, a jakbyś na przykład powiedziała, że to teraz mówimy do ptaków, to Europejczyk powie halo kruku, tak? W rozumieniu, że ten kruk usiądzie i powie halo Europejczyku. To jest jakby, to nie tędy droga. Szaman usiądzie, dostanie wglądu, który jest połączony z tym ptakiem w jakiś sposób niewerbalnie, niemożliwy do opisania werbalnie i otrzyma informację zwrotną i będzie wiedział, co ma robić. Jakby taka komunikacja, ponieważ ona wykracza poza naszą kulturę, ja nawet nie mam możliwości werbalnie w jakikolwiek zwerbalizować. Nie mam narzędzi. To jest po prostu komunikacja błyskawiczna. Tak jak mówiliśmy właśnie o Shen, że to przychodzi wglądami. Tak? Wiesz o tym, że są ludzie, którzy jeżeli na przykład zjedzą mięso jelenia, przez chwilę czują jak ten jeleń. No i tak jest. Ale nie wytłumaczysz tego. Stąd na pewno praktyka szamańska nazywa się praktyką, bo trzeba czy z joginem, czy z jakimś szamanem żyć. Czyli pewnych rzeczy doświadczyć, a nie tylko o nich usłyszeć czy przeczytać. Dokładnie. To jakby praktyka jest fundamentem w tych systemach. My uczymy się w szkole. Idziemy do szkoły, pani otwiera książki, proszę na stronie 71 i wszyscy patrzą, tak? Ziemia jest okrągła. No i dzięki temu wiemy, ale niewiele więcej. Może porównajmy to sobie z taką metodologią naukową, tą metodę szamańską z metodologią naukową. O. Bo jeżeli na przykład nauka stwierdzi, że w jakiejś roślinie jest jakaś substancja, która leczy daną chorobę, to trzeba tej rośliny pozyskać dość dużo. Potem wyekstrahować gdzieś tam laboratoryjnie jakąś jedną substancję z kilkudziesięciu czy kilkuset substancji, które ta roślina zawiera. Potem przeprowadzamy, powiedzmy, testy na jakiejś ilości zwierząt.
patrzymy, ile ich zdechło, ile ich się wyleczyło, ile było bez żadnych zmian. Potem ewentualnie na ludziach. I potem mamy lek. Chcemy mieć masowość, chcemy mieć powtarzalność, a to i tak nie zawsze działa. Wiesz, Bo jednemu pomoże, drugiemu nie. albo zaszkodzi, bo pamiętaj, że te leki syntetyczne, one mają Mnóstwo skutków ubocznych. Tak, więc oczywiście ja nie neguję tutaj chemii i branży farmaceutycznej, jeżeli są benefity. Natomiast jeśli są skutki uboczne, no to wiadomo, normalną rzeczą jest, że człowiek się z tego nie cieszy. Natomiast rośliny, no one, tak jak powiedziałaś mi, że to jest kluczowe, 900 różnych substancji chemicznych w roślinie. No to by już było dużo. No to dobrze, ale Powiedzmy, 500, że z 200, 300. 200. No to jest całe bogactwo. Zobacz, jaka jest możliwość kombinacji reakcji z organizmem, kiedy ty aplikujesz coś, co stworzyła natura, żeby cię wyleczyć i wiesz, jak to zrobić. I tam masz 200, nie kombinacji, 200 substancji. To są olbrzymie ilości. Więc jeżeli byś chciała porównać metodologię właściwie, nie metodę naukową z metodą szamańską, to jest zupełnie nieporównywalne, bo te informacje idą z ducha i nie dotyczą tylko szamanów, tylko joginów, prawda, praktykujących qigong, czy jakichś powiedzmy tam uzdrawiaczy. Mówimy o ludziach, którzy robią to dobrze, a nie udają. A tutaj w alternatywie mamy czysty intelekt, takiej ekstrakcję tych substancji. Wiesz... Czyli czego brakuje w tej nauce? Integracji z tą drugą stroną. Ani nauka nie jest zła, ani te systemy wewnętrzne, czy też związane z większą percepcją, z doświadczeniem rzeczywistości też nie są złe. Ja uważam, że to należałoby to połączyć, żeby uzyskać większy benefit. Wiesz, zobacz, w ogóle już tak to jest dziwnie, że jak idziesz do kogoś, kto leczy roślinami, bo się na tym naprawdę zna, no to ty idziesz wewnętrznie z przekonaniem, żeby cię wyleczył. Ale jak pójdziesz do kogoś, kto ci sprzedaje tylko chemię, no to wiesz, że on będzie też przy okazji chciał na tobie dobrze zarobić. No, to prawda. I to jest, wiesz, każdy człowiek to wie, ale bardzo często... Znaczy, ja nie będę nikomu podpowiadał sposobu i wybrania drogi, bo są takie sytuacje w życiu, które są trudne. Musisz zadecydować, którędy pójść, żeby się wyleczyć, bo inaczej zginiesz. Tak? Ale fajnie by było, żeby widzieć możliwości i jedne, i drugie, i dopiero wtedy wybierać, żeby nie być, wiesz, tylko i wyłącznie nakierowanym na jedno rozwiązanie, no bo wtedy można się pomylić i to mocno. No dobrze, to jeśli tak mówimy o tym połączeniu ze światem, to taka praktyczna wskazówka. W jaki sposób można rozwijać swoją wrażliwość? Wiesz, jakby połączenie z rzeczywistością było rzeczą prostą, to każdy by chciał. Stryk i już mamy połączenie ze światem. Ja mogę tylko podpowiedzieć w ten sposób. Co ogranicza połączenie ze światem? No to jest kultura. Kultura, w której żyjesz, jest w tej chwili tak skonstruowana, że im mniejsze połączenie ze światem, tym jesteś bardziej zależna od chemii na przykład. Tak? Jak masz małe połączenie ze światem, to wtedy widzisz w świecie konieczność pracy. Bezustannej pracy, zarabiania pieniędzy. A jeżeli masz większe połączenie, widzisz większy sens w życiu, większy spokój. Jak to kultywować? Myślę, że jest bardzo dużo różnych systemów medytacyjnych, medytacji siedzącej, jogi, medytacji w ruchu, w qigong, w tai chi. Możesz studiować różnego rodzaju kultury, możesz przekraczać swoje ograniczenia. Jeżeli chodzi na to, że to jest ciężka praca, że trzeba popracować. No przecież Indianie jak ćwiczą, to też pracują. Tak? Oczywiście. Nieustannie nad sobą pracują wewnętrznie. No to może tak. Po prostu, żeby połączenie ze światem powiększyć swoje własne, trzeba nad tym pracować. Takie proste. Doskonale. Wskazówek było dużo.
Mam nadzieję, że kto będzie chciał, skorzysta. A teraz dziękujemy już za odcinek. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.